Cześć! Dzisiaj w Muzycznym Subiektywie druga część opowieści o Brytyjczykach z hardrockowego UFO. Wiem, że dla większości najbardziej ekscytująca część ich historii już za nami, ale zapewniam, że i dzisiaj będzie się działo. Jeśli zatem interesuje Was, co z ich losami mają wspólnego Karaibska Wyspa, londyńscy gangsterzy, grecka tragedia, Bruce Springsteen i Bryan Adams, zapraszam na nowy odcinek Muzycznego Subiektywu. Gotowi? No to lecimy! W roku 1979 UFO wydali swoje opus magnum, podwójny album koncertowy Strangers in the Night, przez wielu uważany nie tylko za najwybitniejszą pozycję w ich dyskografii, ale i za najlepszą płytę live w historii rocka. I jednocześnie, nim jeszcze longplay trafił do sklepów, pożegnali się ze swoją gwiazdą, niemieckim gitarzystą Michaelem Schenkerem. Gwiazdą, której chyba nigdy do końca nie doceniali i nie szanowali, a przynajmniej nie rozumieli. I nie chodzi tylko o fakt, że w momencie dołączenia do zespołu wirtuoz nie mówił po angielsku, a języka uczył się wolno i przez długi czas komunikacja między nim a resztą kapeli mocno kulała. Dużo istotniejszy był brak empatii i wyczucia. Reszta zespołu nie dostrzegała faktu, że Schenker ma spore problemy psychiczne, przede wszystkim, że cierpi na zaburzenia lękowe. Choć trudno w to uwierzyć, Michael miał często poważną tremę. Nie radził sobie ze świadomością, że ogląda go mnóstwo ludzi, którzy dodatkowo oczekują od niego niemal na każdym kroku dowodów na to, że jest bogiem gitary. To była presja ciężka do uniesienia, zwłaszcza przez najmłodszego w zespole, w dodatku wyalienowanego, trochę z własnej winy, a trochę z winy pozostałych. Schenker bał się też wizji nieustannego koncertowania, jakie wiązało się ze zdobytym przez zespół statusem. A jeśli nawet reszta takie objawy dostrzegała, to je bagatelizowała. No i z drugiej strony trudno się temu dziwić. Musimy pamiętać, że to wszystko byli młodzi goście, po 20 kilka lat, którym zdawało się, i to nie do końca bezpodstawnie, że świat leży u ich stóp. Gwiazdorskie traktowanie, tabuny kobiet i innych wielbicieli, wyprzedane koncerty, świetne recenzje, dostęp do najlepszych używek 24 godziny na dobę. No od tego mogło się człowiekowi poprzestawiać w głowie, a jak jeszcze samemu nie miało się podobnych problemów, łatwo było uznać, że Schenker przesadza, histeryzuje albo odgrywa primadonnę. Poza tym między nim a Philem Moggiem coraz częściej iskrzyło, więc wokaliście wcale nie musiało zależeć na zatrzymywaniu gwiazdy za wszelką cenę. A przecież dostali już od niego jednoznaczne sygnały, że chce odejść. Co zresztą tymczasowo zrobił po płycie Lights Out. To, że ostatecznie do tego doszło, nie było więc totalnym zaskoczeniem. Ale nie zmieniało to faktu, że trzeba było znaleźć zastępcę. Bo o kończeniu nikt oczywiście nie myślał. Nie w chwili największego triumfu. Pozycja UFO była na tyle mocna, że w tamtym okresie mogli zaprosić do współpracy najlepszych wymiataczy w branży. Zamiast tego zdecydowali się po raz kolejny odezwać do Paula Chapmana, Walijczyka, który wspierał ich w przeszłości dwukrotnie, aczkolwiek nigdy wcześniej nie zagrał z nimi na żadnym albumie studyjnym. Teraz miało się to zmienić. Jak tłumaczył Mogg, był to wybór dość oczywisty. Oni zawsze woleli pracować z ludźmi, których już znają, którzy są sprawdzeni i po których wiadomo, czego się można spodziewać. Tonka, bo taką ksywkę nawiązującą do solidnych zabawkowych samochodów nadano gitarzyście w uznaniu dla jego niezniszczalnego charakteru, a zwłaszcza odporności na wszelkie używki, od których nie stronił. Był spoko ziomkiem, dobrze się z nim dogadywali, poza tym był świetnym gitarzystą, więc po co szukać dalej? Michael swój ostatni koncert zagrał z UFO 29 października 1978. Był to występ kończący trasę Obsession. Zaraz potem doszło do przepychanek związanych z miksem Strangers in the Night i gitarzysta odszedł. Ponoć była przymiarka, by dołączył do Aerosmith w miejsce Joe Perry'ego, ale spotkanie ze Steve'em Tylerem zakończyło się porażką. Wkrótce potem Michael zgodził się dołączyć na prośbę brata do Scorpions, by nagrać przebojowe Love Drive. Ale tam też nie zagrzał miejsca. Po pierwsze dlatego, że wpadł z deszczu pod rynnę. No w końcu Scorpionsi też już mieli wypracowaną pozycję i dużo koncertowali. Po drugie, aby z nimi występować, Michael musiał się nauczyć sporo starszego materiału i odgrywać solówki u Lee Rotha. W pewnym momencie stwierdził, że znalazł się w miejscu i roli, które zupełnie mu nie odpowiadają, więc ponownie odszedł, by założyć własną kapelę Michael Schenker Group, w skrócie MSG. Tymczasem w UFO Paul Chapman wskoczył na pokład, by zastąpić Schenkera na koncertach promujących album koncertowy. Jak dziwnie by to nie brzmiało. Jak wspomina, siedział wtedy w domu i nie porabiał za wiele poza grywaniem w klubie The New Moon w Cardiff. I to tam
Po skończonym sobotnim graniu, już dobrze po północy, zadzwonił na barze telefon, a w słuchawce odezwał się Wilf Wright, menadżer UFO. Jakim cudem namierzył Chapmana, gitarzysta nie ma pojęcia, ale z propozycji dołączenia do UFO skorzystał bez namysłu, wylatując do Los Angeles niemal natychmiast. Tournée Strangers in the Night ruszyło w Stanach z początkiem grudnia 1978, chociaż album był jeszcze w fazie produkcji. I trwało z małymi przerwami praktycznie rok, licząc w sumie 142 koncerty, w tym 3 po kilku latach przerwy w Japonii. Innymi słowy, Walijczyk od razu został zaprzęgnięty do niezłej orki, a w międzyczasie zespół pracował jeszcze nad kolejnym albumem studyjnym. Podejścia do nowego longplaya zaczęły się w maju 1979, a presja była ogromna. Z jednej strony fani zastanawiali się, co wysmaży nowy skład. Z drugiej, ich wytwórnia Chrysalis liczyła na to, że UFO wypuszczą coś bardziej przyjaznego radiu, idąc w ślady, dajmy na to, Styx czy Foreigner, co najlepiej pokazuje, że nie do końca w ogóle czaili, jakim zespołem są ich podopieczni. A na to nałożyła się jeszcze niedostępność dotychczasowego producenta i w dużej mierze ojca ich sukcesu, Rona Nevisona. Jak stwierdził Way, po części była to ich wina. Przez sukces UFO Nevison stał się rozchwytywany i nie miał wolnych terminów, gdy go potrzebowali. Wtedy wytwórnia podsunęła im George'a Martina, słynnego piątego Beatlesa. UFO miało już przyjemność nagrywać w jego Air Studios w Londynie album Lights Out, a przynajmniej w zarządzanych przez niego, bo od 1975 faktycznymi właścicielami były po połowie wytwórnia Chrysalis i koncert Pioneer. W międzyczasie Martin otworzył drugie, niezależne studio na karaibskiej wyspie Montserrat. Ponoć miał problemy ze ściąganiem tam chętnych kapel, więc UFO dostało propozycję nie do odrzucenia, przynajmniej z perspektywy wytwórni. Jeśli nagrają płytę w Air Montserrat, Martin ją wyprodukuje. Szefowie Chrysalis byli podjarani, licząc, że producent wniesie do płyty pierwiastek popowy i pomoże wyszykować chociaż jeden singlowy hit. Ale gdy rockmeni przybyli na Montserrat mniej więcej w połowie lipca, zdarzenie dwóch światów było dla Martina bardzo bolesne. Po pierwsze, po doświadczeniach chociażby z Beatlesami, przyzwyczajony był do pracy nad skończonymi piosenkami, z gotowym tekstem, które trzeba było tylko trochę oszlifować i nagrać. Tymczasem proces kompozytorski UFO to był chaos, z którego powoli się dopiero coś wyłaniało. Przy czym jak wcześniej, teksty Phila Mogga zawsze na końcu. Martin nie mógł zrozumieć, jakim cudem Phil może opalać się na plaży, podczas gdy reszta pracuje nad ścieżkami instrumentalnymi. Zresztą, jak już teksty były napisane, to miał problemy z ich zrozumieniem, co nie musi specjalnie dziwić, w końcu między nim a muzykami było dobre 20 lat różnicy. Po drugie, Martin i towarzyszący mu inżynier Geoff Emerick mieli w zwyczaju nagrywać ciszej niż zespół przywykł, co muzyków strasznie wkurzało, więc gdy tylko tamci opuszczali pomieszczenia, podkręcali głośność, jak na rock'n'rollowców przystało. Sam pobyt na maleńkiej wyspie Montserrat też miał swoje plusy i minusy. Przy studiu znajdowały się basen i pole golfowe, za to warunki mieszkaniowe były średnie. Część chat nie miała nawet okien, a częste przerwy w dostawie prądu sprawiały, że przestawała działać klimatyzacja, a w lodówkach wszystko topniało. Co więcej, na mniej więcej 2-miesięczną sesję muzycy przylecieli z rodzinami, co z pewnością nie ułatwiało pracy. A jeśli Chrysalis liczyło, że z dala od Londynu czy Los Angeles muzycy nie będą mieli łatwego dostępu do rozpraszaczy, czyli używek, to nic bardziej mylnego. Lokalnego rumu było zawsze pod dostatkiem. Wisienką na torcie okazał się huragan David, który uderzył pod koniec sierpnia. Ta wybuchowa mieszanka spowodowała, że po latach George Martin nie miał specjalnie ochoty rozmawiać o tej współpracy, spuszczając na nią zasłonę milczenia, być może nawet chcąc wymazać ją ze swojego CV. Zespół też nie był zbyt szczęśliwy, chociaż do Martina nie mieli jako tako, przynajmniej personalnie, uwag. Bardzo go cenili, mówili, że był bardzo przyjemnym, spoko gościem. Ale zdaniem Waya chodziło przede wszystkim o to, jak płyta została zmiksowana. Działo się to w momencie, gdy zespół był w trasie po Europie i muzycy niejednokrotnie zaraz po koncercie pakowali się do samolotu, wracali do Londynu, z lotniska tarabanili się do studia, by posłuchać postępu prac, a następnego dnia lecieli na kolejny koncert. Nie dość, że masakrycznie kosztowne i wyczerpujące, to totalnie bez sensu, bo jak wspominał Chapman, przemęczeni i z uszami wciąż dzwoniącymi po koncercie i tak nie byli w stanie konstruktywnie ocenić prezentowanych miksów. W efekcie, gdy otrzymali gotowy produkt, było już za późno, by coś zmieniać. A zdaniem basisty płycie brakowało mocy i pazura. Jeśli puści się ją głośno, mówił, to jest ok, ale przy normalnym poziomie wypada blado. Podobnego zdania jest Paul Chapman, dla którego Martin wyprodukował płytę może i bliższą tego, co chciało Chrysalis, ale dla niego brzmi ona płasko. Według Paula współpraca z UFO,
a zaraz potem z Cheap Trick były największymi błędami Martina. To po prostu nie był typ muzyki, w jakiej się odnajdował, jaką czuł. Moog dodaje jeszcze, że był rozczarowany nikłym wkładem Martina jako aranżera. Na płycie nie pojawiły się chociażby smyczki, które tak dobrą robotę zrobiły na 2 poprzednich albumach studyjnych dzięki Ronowi Nevisonowi i Alanowi Macmillanowi. Prawdopodobnie winić za to należy szefów Chrysalis, od których producent dostał jasne wytyczne, że ma zrobić album rockowy. Na szczęście płyta nie okazała się wcale porażką, jakby się można spodziewać. Owszem, można narzekać na jej brzmienie, ale pod względem zawartości jest naprawdę nieźle. Oczywiście opinie będą zawsze podzielone. Dla wielu fanów Shankera późniejsze płyty wypadają dużo słabiej lub w ogóle nie są warte zachodu. Ale są i tacy, którzy najbardziej lubią właśnie te 4 albumy z początku lat 80. Sytuacja jest trochę podobna jak z dorobkiem Budgie, z Tonym Bożem i z Johnem Thomasem. Album zatytułowany No Place to Run zaczyna się klimatycznym wstępem, instrumentalnym Alpha Centauri, który na płytę wcale nie był pierwotnie przeznaczony. Paul Chapman nagrał go tylko z towarzyszeniem Martina i America, gdy reszta zespołu opuściła już Montserrat. Tak naprawdę chodziło mu jedynie o nagranie porządnego koncertowego intro, ale gdy reszta kapeli usłyszała efekt końcowy, uznała, że numer musi otwierać też nowy longplay. Z ciekawostek, odgłos przypominający bicie serca producent uzyskał, każąc Chapmanowi uderzać w taboret ścierką do naczyń, po czym efekt odpowiednio obrobił. Zaraz potem wjeżdża Letting Go i już wiadomo, że będzie dobrze. Gitary i sekcja rytmiczna zasuwają jak należy, a Moog w świetnej formie śpiewa o potrzebie zerwania z rutyną codziennej pracy. Po solówce nie ma wątpliwości, że UFO znalazło w osobie Paula Chapmana godnego następcę Shankera, a niedowiarków powinien przekonać wstęp do kolejnego numeru, Mystery Train, w którym gitarzysta zachwyca pełną luzu grą na gitarze akustycznej. A potem robi się ostrzej i rock'n'rollowo, ale też z częstymi zmianami tempa. Bardzo smaczna przeróbka numeru Juniora Parkera, rozsławianego potem przez Elvisa Presleya. Co ciekawe, nikt z biorących udział w sesji nie znał słów piosenki. A w dobie przed internetem i smartfonami nie było tak łatwo je zdobyć. Ostatecznie ktoś z biura Chrysalis w Londynie znalazł nagranie i zadzwonił do studia na Karaibach, po czym puścił utwór przez słuchawkę, a George Martin po drugiej stronie zarejestrował dźwięk na taśmie studyjnej i w ten sposób Phil mógł się uczyć tekstu. Część materiału na płycie to spadek z czasów Lone Star Chapmana. Gitarzysta przyniósł ze swojej poprzedniej kapeli m.in. część pomysłów do Letting Go oraz cały numer Traveling Man, który po zmianie tekstu stał się piosenką This Fire Burns Tonight. Jak dla mnie rzecz poprawna, ale niczym specjalnym się nie wyróżnia. Lepiej prezentuje się Gone in the Night z fajnym, wiodącym patentem gitarowym, ale też ze spokojną zwrotką i przyjemnymi partiami Mooga. Oryginalną drugą stronę winyla otwierało Young Blood, zagrane w średnim tempie, całkiem przebojowe, kapitalnie jak dla mnie zaśpiewane przez Phila, który notabene za tym numerem nie przepadał, mimo że wydano go nawet na singlu. Jak na standardy UFO utwór poradził sobie zresztą całkiem dobrze, bo dotarł do pozycji 36. Jeśli z któregoś numeru Moog mógł być szczególnie zadowolony, to na pewno z tytułowego. No Place to Run. Jest i cięższe, i mroczniejsze, fajnie prowadzi przez kolejną z miejskich opowieści, a klimatyczny refren z taką powtarzaną frazą Jungle Land robi niemal hipnotyczne wrażenie, niczym migające światła neonów w miejskiej dżungli. Szczególnie podoba mi się w nim krótki taki breakdown z punktowym basem i gitarą akustyczną. To jest świetny chwyt. Spokojniejsze Take It or Leave It jak dla mnie jest takie sobie, ale jak już leci, to nie przełączam, bez przesady, chociaż już mam ochotę na następne, kapitalne Money Money. Tu robi się szybciej, żywiej, w refrenie mamy nawet elementy klasycznego heavy metalowego konika. Generalnie jeden z lepszych numerów na płycie, chociaż tutaj chyba też najbardziej czepiałbym się, że jego potencjał został nieco stłumiony produkcją Martina. Na koniec mamy jeszcze doskonałe Any Day, serwujące słuchaczowi wspaniałą huśtawkę nastrojów. W stonowanej zwrotce mamy przyjemny basik Waya i leniwie snujący się wokal Mooga, sięgający momentami naprawdę wysokich rejestrów. Z kolei w refrenie i solówkach zespół potrafi przyładować, a Phil pokazać prawdziwy rockowy pazur. Mocne zakończenie całkiem mocnej płyty. Okładką ponownie zajęła się agencja Hipgnosis, przy czym tym razem Aubrey Powell, ksywka Po, podszedł do tematu dość tradycyjnie. Uwierzył na zdjęciu zespół stojący na stacji benzynowej blisko King's Cross Station w Londynie. Ponoć było wtedy strasznie zimno, zwłaszcza dla muzyków, którzy niedawno wrócili z Karaibów, stąd kurtki i nieco skulona poza Andy'ego Parkera. Według Peta Waya perkusista cały czas narzekał na zimno, a za dystrybutorem paliwa miał schowaną butelkę whisky, z której non-stop pociągał dla rozgrzewki.
Z kolei Parker mówi, że to bzdura i nie narzekał z powodu zimna, tylko dlatego, że chciało mu się siku, a fotograf nie pozwalał na przerwę. Butelki i whisky nie pamięta, ale też nie zaprzecza. Wydane w styczniu 1980 No Place to Run w Stanach zatrzymało się na pozycji 51. Za to w Wielkiej Brytanii dotarło do zacnego 11 miejsca. Czy była to siła rozpędu po sukcesie poprzednich albumów? Trudno powiedzieć. I zespół też pytań takich nie stawiał, tylko od razu ruszył w trasę promującą, co pewnie wpłynęło pozytywnie na sprzedaż. Pozycję UFO podkreślał najlepiej występ na festiwalu w Reading w sobotę 23 sierpnia 1980 w roli headlinera, m.in. przed zdobywającymi coraz większą popularność Iron Maiden. Publiczność w Reading miała też okazję po raz pierwszy zobaczyć na scenie następcę Paula Raymonda. Paul, który ponoć był przeciwny przyjmowaniu na stałe do składu Chapmana, odszedł z końcem trasy promującej No Place to Run i wkrótce potem dołączył do zespołu Michaela Schenkera. Jego miejsce za klawiszami i na gitarze rytmicznej zajął Neil Carter, wcześniej grający z Brianem Robertsonem z Thin Lizzy i Jimmym Bainem z Rainbow w krótkotrwałym projekcie White Horses. I to była dużo lepsza rekomendacja niż umiejętności Neila, który potrafił też śpiewać i grać na saksofonie. Jak stwierdził Moog, jeśli Carter był w stanie przetrwać pracę z tamtymi dwoma, to potrafi przetrwać wszystko. Nim Carter dołączył, UFO miało już nagrany kolejny krążek, z którym uwinęli się w wakacyjnej przerwie, tak naprawdę nie mając w składzie klawiszowca. Przez chwilę grał z nimi John Slowman, kolega Paula Chapmana z czasów Lone Star, a w tym okresie wokalista Uriah Heep. Tutaj pamięć uczestników sesji nieco szwankuje. Jedni mówią, że Slowman nagrał większość klawiszy na płycie, ale Chapman wspomina, że na klawiszach grał chyba głównie brat inżyniera dźwięku Gary'ego Edwardsa. Jakby nie było, w oficjalnym opisie płyty wymieniony jest na klawiszach Neil Carter, chociaż de facto na albumie jeszcze się nie udzielał. Nagrał tylko nieco chórków i partię saksofonu, podczas gdy prawdziwi uczestnicy sesji zostali pominięci. Zespół ponownie wybrał na miejsce nagrań Air Studios, ale tym razem te londyńskie, w których rejestrowali kiedyś Lights Out. Być może zasugerowała to lub nawet narzuciła wytwórnia Chrysalis, która była jego współwłaścicielem. Teoretycznie mogło wyjść taniej niż w innym miejscu, ale skończyło się na potężnym długu. Zapewne dlatego, że tym razem to zespół wziął na siebie obowiązki producenta. I tu ciekawa sprawa, bo po latach ich wersje trochę się rozmijają. Chapman twierdził, że po nagraniu iluś już płyt zespół wiedział, co chce uzyskać i wolał sam zająć się produkcją z pomocą tylko dźwiękowców, zważywszy m.in. na przygodę z George'em Martinem. Z kolei Parker i Moog nie pamiętają, jak to się stało, że skończyli sami jako producenci, ale uważają, że to był kiepski pomysł, bo chociaż nie czuli presji czasu i pracowało im się świetnie, brak kontroli ze strony kogoś z zewnątrz zaowocował jeszcze większym niż zwykle chaosem, miotaniem się nad aranżacjami i szukaniem odpowiedniego brzmienia, również w innych studiach, a to wydłużało cały proces i generowało ogromne koszty. Przeprowadzki do kolejnych lokalizacji były spowodowane wolnym tempem pracy. Studio było rezerwowane na określony czas. Potem wchodziła do niego inna kapela, a jeśli UFO się nie wyrobili, nie byli gotowi z materiałem, to musieli szukać kolejnej miejscówki, w której będą kontynuowali pracę. W sumie przeprowadzali się co najmniej 4 razy. Z efektu końcowego byli bardzo zadowoleni. Ich zdaniem bił na głowę wynik współpracy z George'em Martinem. Natomiast zdecydowanie mniej podobał im się rachunek. Moog mówi, że swoje długi spłacili ostatecznie gdzieś około 2002. Niestety, w tym okresie imprezowanie w kapeli, jak potwierdzają wszyscy zainteresowani, osiągnęło poziom mistrzowski, co też na pewno wpłynęło na wydłużające się prace nad płytą. Używki typu alkohol i kokaina były na porządku dziennym i to spożywane w zatrważających wręcz ilościach. Zresztą heroina też już wjechała wtedy do ich zestawu przyjemności. Przygodny seks, dzikie wybryki i balangi oczywiście dzielnie im sekundowały. Co prawda wszyscy też podkreślają, że to był wciąż czas dobrej rock'n'rollowej zabawy. Jednak potwory czaiły się za rogiem. Aż dziw, że w tym chaosie, przy ich niekonwencjonalnym sposobie komponowania udało się nagrać tak dobrą płytę, bo też The Wild, The Willing and The Innocent jest kolejną świetną pozycją w ich katalogu. Na otwarcie dostajemy przebojowe Chains z budującym napięcie początkiem i świetnym wejściem Mooga z tą frazą Jack of Diamonds is a gambling man, poprzedzonym energicznym nabiciem Parkera na werblu. Nie mogło też oczywiście zabraknąć chwytliwego refrenu i smacznej partii Chapmana w końcówce. Jeszcze lepiej w moim odczuciu wypada epickie Long Gone. Tutaj też zaczyna się niewinnie. UFO stopniują napięcie, by nagle ruszyć ostro do przodu i stosują tę przeplatankę dwukrotnie.
Najciekawiej wypada jednak końcówka z towarzyszeniem smyczków, ale też nieco zakręcona rytmicznie, bo grana, podobnie jak pierwsza część refrenów, na 7/4. Aranżacyjne kombinowanie widać też w utworze tytułowym. Zanim wejdzie właściwy numer, zresztą z rewelacyjnym motywem przewodnim Chapmana, wszystko rozkręca się powoli, głównie dzięki klawiszom. A potem niesie nas pulsujący bass Waya i znów doskonale śpiewający Moog. Ciekawostką jest zwłaszcza pojawiająca się w refrenie wokaliza. Warto zauważyć też, że podobnie jak w słynnym Doctor Doctor, nie mamy tu takiej standardowej solówki, jest tylko gitarowy motyw, pojawiający się dwukrotnie. Stronę A na oryginalnym wydaniu kończyło spokojniejsze, ale tylko pozornie, bo z przejmującym mocnym refrenem It's Killing Me. Doskonale wypadają w nim też klimatyczne zwrotki, a Chapman udowadnia, że nie tylko Schenker potrafi zagrać zgrabne, melodyjne solo. Kolejny na płycie numer Making Moves to jeszcze jedna wycieczka do archiwów Lone Star, w oryginale zatytułowany Fool's Garden. Te pierwowzory można odnaleźć na trzeciej płycie dawnego zespołu Chapmana, wydanej dopiero lata później pod tytułem Riding High. I tu wielkiej filozofii nie ma, jest dość szybko, konkretnie do przodu. Może bez wzlotów, ale stylowo. Z kolei w Lonely Heart pojawia się zupełna nowinka – saksofon, na którym udziela się Neil Carter. Co prawda to tylko momenty, ale zawsze coś. Dodam, że nie każdemu to pasowało, o czym już za chwilę. Nie każdemu musi też pasować piosenkowy refren, w którym pojawia się nawet la la la. No cóż, najwyraźniej celowali tu w listy przebojów. Takie radiowo-przebojowe jest też Couldn't Get It Right. Fajnie napędzane, zwłaszcza w zwrotce, perkusją Parkera i znowu z chwytliwymi partiami Mooga. Nie tak oczywisty numer w repertuarze UFO. Moim zdaniem bardzo przyjemna odmiana. A na koniec mamy mistrzowską balladę, reprezentującą to delikatniejsze oblicze UFO, które odkryli przed światem numerami takimi jak Belladonna czy Try Me. W przypadku tego kawałka zaczęło się od samego sola Paula Chapmana, podobnie jak miało to nieraz miejsce z kompozycjami z czasów Schenkera. Paul wspomina, że partię tę wymyślił jeszcze w czasie sesji do No Place to Run na Karaibach, gdy zwykł chodzić na plażę i stać godzinami w ciepłej wodzie, improwizując na akustycznej gitarze Ovation. Pewnego dnia wpadł na tę melodię i po powrocie do pokoju nagrał na magnetofonie. Dopiero potem dorobił do solówki akordy i zagrał je Philowi, a ten dołożył wokal. Tytuł i tekst zainspirowane zostały przez książkę The Profession of Violence – The Rise and Fall of the Kray Twins z 1972, opowiadającej historię londyńskich gangsterów Reggie'ego i Roniego Krayów. Na jej podstawie wiele lat później powstał mocny film Legend z Tomem Hardym w podwójnej roli bliźniaków. Bardzo polecam. I dodam, że w Stanach cenzura potrafiła przepić się nawet do tytułu utworu. Tam na okładce widniało tylko Profession of zamiast Profession of Violence. Poza lirycznym Moogiem, pięknie śpiewającym zwłaszcza w refrenie, i tym przejmującym solem Chapmana, w piosence mamy ponownie smyczki, tym razem zaaranżowane przez Paula Buckmastera. Miał on na koncie współpracę m.in. z The Rolling Stones przy Sticky Fingers i z Davidem Bowie przy Space Oddity. Ale Mooga popchnęło do tego wyboru nagranie 60 Years On Eltona Johna, w którym Buckmaster też miał swój udział. A co do samej solówki, Chapman zarejestrował ją na 10-strunowej gitarze BC Rich, która dopiero co dotarła do niego z Ameryki. Aczkolwiek przed nagraniem zdjął z niej 4 zbędne, jak uznał, struny. I na samym końcu solówki przytrzymał ostatnią nutę, a potem nałożył na nią kilka efektów, uzyskując dźwięk, który jego zdaniem brzmiał niczym koniec III wojny światowej. Niestety w rozmowie z inżynierem Steve'em Churchyardem wspomniał, że szkoda by było, żeby ten fragment został przypadkiem skasowany, a tamten źle usłyszał i właśnie to zrobił. Trzeba podkreślić, że na tych poszenkerowskich albumach Phil Moog rozwinął się też jako tekściarz. Zaczął malować więcej filmowych scen i bardziej bawić się w opowiadania historii. Było to m.in. pokłosie jego fascynacji twórczością Bruce'a Springsteena. Z tego powodu w tytułowym kawałku z poprzedniego krążka, No Place to Run, pojawia się w refrenie ta fraza Jungle Land, znana z piosenki Bossa, umieszczonej na albumie Born to Run. I tak też Moog początkowo chciał ochrzcić nowy longplay. Ostatecznie stanęło na The Wild, The Willing and The Innocent i to też pachniało z daleka Bruce'em i jego drugą płytą solową o tytule The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle. Okładka, jak zwykle dzieło Hipnosis, tym razem przedstawia nagą kobietę widzianą od tyłu i mężczyznę, który najwyraźniej zabiera się, by użyć na niej lampy lutowniczej albo palnika do spawania.
Być może ma zamiar wytatuować nim logo UFO, które modelka prezentuje na tylnej stronie okładki, przy czym tam widnieje ono na jej brzuchu. Nie wiem, a może chce ją tylko ogrzać. Nie wiem, projekt prawdopodobnie nawiązujący do tytułu Profession of Violence uznany został na niektórych rynkach za zbyt brutalny i cenzurowany. Po latach Moog przyznał, że faktycznie trochę tu przegięli, dodając też rozbrajająco, że wcześniej jakoś nie przyglądał się okładce zbyt dokładnie. Płyta ukazała się oficjalnie rok po poprzedniej, również w styczniu, i stanowiła dowód, że w obozie UFO, mimo przetasowań oraz imprezowych ekstremów, wciąż dzieje się dobrze. Wyniki też mogły cieszyć, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, gdzie krążek dotarł do miejsca 19, bo w USA miejsce 77 wskazywało nieubłagane spadanie ich akcji z płyty na płytę. Jak wspomina Phil Moog, sukces na Wyspach mógł być nawet większy, bo wraz z singlem Lonely Heart, który ostatecznie dotarł do miejsca 41, zespół pojawił się nawet w słynnym programie telewizyjnym Top of the Pops. Niestety, w tym samym tygodniu Phil Collins zaprezentował swoje In the Air Tonight, zaś Ultravox Vienę, które zdeklasowały starania UFO. Na szczęście nie ucierpiała na tym frekwencja na ich koncertach. Na Wyspach z pewnością pomagał fakt, że o punkowej rewolcie słuchacze w dużym stopniu zapomnieli. Teraz popularnością cieszyły się kapele z nurtu New Wave of British Heavy Metal. No a kto, jak nie UFO, było jedną z grup, które ich bezpośrednio inspirowały. Siłą rzeczy dla granego przez naszych bohaterów hard rocka wróciły lepsze czasy i mogli liczyć na większe zainteresowanie tak mediów, jak i odbiorców. Ale i w Stanach publiczność wciąż ich kochała. W związku z czym tournée promujące nowy album liczyło łącznie jakieś 110 koncertów, po części zagranych jeszcze przed wydaniem płyty w 1980, a po części w 1981. Dodajmy, że to było naprawdę ostre tempo i jak po latach wspomina Moog, najlepszy sposób, żeby zajechać kapelę. I właśnie pozostając w tym niewolniczym kieracie, promując jeden album, UFO już myślało nad nagraniem kolejnego. Longplay Mechanics znowu był rejestrowany w kilku studiach, poczynając od Mountain Studios w szwajcarskim Montreux, należących do Queen. Chłopaki z UFO chyba nie potrafili uczyć się na błędach, bo znowu urocza miejscówka plus kilka innych lokalizacji, m.in. w Anglii i w Nowym Jorku, zwiększyły tylko ich długi. Dobrze, że chociaż tym razem pomagał im producent Gary Lyons, odpowiedzialny też za aranżacje orkiestrowe. Gorzej, że podobnie jak poprzednicy, nie umiał wpłynąć na UFO w kwestii zmiany podejścia do pracy. Jak podsumował Neil Carter, UFO byli największymi utracjuszami na świecie. Nigdy nie wchodzili do studia z czymś więcej niż tylko zalążkami pomysłów na kawałki, a komponowanie w studiu, zwłaszcza o takim podwyższonym standardzie, jest po prostu cholernie drogie. Tym razem w nagraniach Neil Carter wziął już udział na całego, w dodatku mając swój udział w napisaniu aż 6 z 10 kompozycji. Pierwsza z nich otwiera zresztą album, chociaż The Writer to przede wszystkim rewelacyjny riff Chapmana. Jak dla mnie to jest taki cios między oczy już na start. W dodatku wzmocniony świetnym środkiem, gdzie mamy zarówno krótkie solo na syntezatorze, jak i gitarze i saksofonie. Ten ostatni pojawia się jeszcze w końcówce, wzmacniając główny riff, a także w kolejnym na płycie kawałku, przeróbce Something Else Ediego Cochrana. Dla przypomnienia, po piosenkę tego artysty, Come On Everybody, UFO sięgnęli już na swoim debiutanckim albumie. Teraz wracali do jego repertuaru zupełnie jakby zataczali koło, tyle że w stylu dalekim od ciężkiego wykonu à la Blue Cheer. Był to ruch, którego nie zdzierżył Pete Way, ale o tym za chwilę. Ja natomiast to wykonanie łykam, zresztą jak całą płytę, która jest moją ulubioną w dorobku UFO z Paulem Chapmanem. Wiem, że zarzuca się jej pójście bardziej w stronę radiową, może nawet popową, ale jakoś mi to nie przeszkadza. A jak słyszę takie Back into my life, to po prostu chce mi się od razu śpiewać razem z Philem Moogiem, zwłaszcza ten rewelacyjny refren, w którym wokalistę wspomaga damski chórek. Wraz z kolejnym ulicznym tekstem wypada to mocno springsteenowsko, ale ja bossa lubię i to mi zupełnie nie przeszkadza. Piosenka jest po prostu ładna. W mocno kroczącym You'll Get Love robi się ciężej, a Chapman dokłada kolejny soczysty popis. Natomiast w Doing It All For You panowie zwalniają jeszcze bardziej i dokładają tonażu, przynajmniej z początku. Potem znienacka przyspieszają, a z kolei w refrenie robi się delikatnie i bardzo melodyjnie. W ogóle w tym utworze dużo się dzieje. Mamy jeszcze chociażby doskonały riff w części solowej. Jeśli komuś ta płyta wydaje się za miękka, no to jako antidotum może sobie włączyć We Belong to the Night. Szybką, taką czadową jazdę w stylu New Wave of British Heavy Metal, bez żadnych zwolnień czy słodzeń. No, nic dziwnego, skoro w jej powstaniu maczał palce Pete Way.
Dodam tylko, że nieco ten utwór mi się kojarzy z Are You Ready, Thin Lizzy, co zaliczam na plus, bo oba kawałki są świetne. I zresztą ta płyta w ogóle trochę mi się kojarzy z kapelą Lynota, również ze względu na taki pogodny, pozytywny charakter. No weźmy takie Let It Rain. Mamy w nim fragment takiej heavy metalowej galopady, ale refren jest z zupełnie innej bajki, dużo bardziej taki radiowo-przebojowy. Dla mnie bomba, ale rozumiem, jeśli dla kogoś to jest za wiele. No i pewnie podobnie można oceniać spokojną, nieco rzewną Terry. Nie ma wprawdzie mocy takich killerów co Try Me czy Belladonna, ale ja ją bardzo lubię. No nic nie poradzę, Phil Mogg ma w głosie coś takiego, że często wymiękam. Po tych smutach mamy jeszcze dwa rockery. Feel It wpisuje się w tradycję prostych riffów, w jakich gustował współautor piosenki Pete Way i jakie sprawdzają się dobrze od czasów, nie wiem, Wild Thing. Noga sama chodzi. Nawet jeśli refren sprawia, że mam przed oczyma cały zespół składający zamówienie w smażalni nad Bałtykiem. Wiem, trochę suchar, ale posłuchajcie, jak oni śpiewają to tytułowe Feel It, Feel It, Feel It, a zrozumiecie, o co mi chodzi. Z kolei zamykający krążek Dreaming to znowu szybsza jazda, zupełnie jakby UFO chciało, żebyśmy zapamiętali, co jest ich specjalnością. Fajnie wypada w nim zwłaszcza końcówka z chórkami Neila Cartera pojawiającymi się na przemian w lewym i prawym kanale stereo. Tytuł Mechanics był wariacją na temat, o którym dyskutowali pewnego razu. Chodziło o mechanikę przemysłu płytowego, po angielsku The Mechanics of the Recording Industry. I wszyscy zgodzili się, że nową płytę zatytułują Mechanics of. Potem pomysł zmodyfikowali, zostawiając tylko Mechanics ze zmienioną pisownią. To stało się punktem wyjścia do okładki, po raz pierwszy od dawna zaprojektowanej nie przez Hipgnosis. Zespół stwierdził, żeby po latach współpracy z tą samą agencją spróbować czegoś nowego. A zatem może jednak nie do końca byli zadowoleni z poprzedniego projektu. Okładkę przygotował John Pash, uznany grafik, ojciec słynnego jęzora Rolling Stonesów. Widniał na niej gryf gitary przechodzący na końcu w klucz płaski i trzymany przez rękę w roboczej rękawicy, co stanowiło dość bezpośrednie odniesienie do tytułu płyty. Całość utrzymana była w prostym stylu, który Mogg określa jako w klimacie bloku wschodniego, coś w stylu radzieckiego sierpa i młota. Jak wspominałem w drugim odcinku o koszmarnych okładkach, mnie ten projekt jakoś nie powala, ale muzycy byli zadowoleni, wokalista uważa, że wypadł intrygująco i że było to coś na tamte czasy innego. No i okej, w sumie jeśli oni byli zadowoleni i po latach wciąż są, no to jest chyba najważniejsze. Płyta została wydana w lutym 1982, chociaż intensywna trasa promująca zaczęła się już w styczniu i obejmowała w sumie 80 koncertów granych w Wielkiej Brytanii, a potem w Stanach. W Ameryce znowu zatrzymała się kilka oczek niżej niż poprzedniczka, bo na miejscu 82. Natomiast na własnym podwórku doszła aż do 8. pozycji, co było najlepszym osiągnięciem w całej studyjnej dyskografii UFO i drugim w ogóle, zaraz po Strangers in the Night. Natomiast na koncertach przestało być tak różowo. Way przyznawał po latach, że nieraz nie był w najlepszej formie, podobnie jak Mogg, który zapominał tekstów lub źle wchodził ze swoimi partiami. Na pewno wpływało na to notoryczne nadużywanie alkoholu i narkotyków. I to przez większość składu, bo nie tylko Way, ale również Chapman i Mogg byli w te klocki dobrymi zawodnikami. Parker wolał palić zioło i raczyć się winkiem, był od nich zdecydowanie bardziej wstrzemięźliwy, a Neil Carter to w ogóle wyglądał przy reszcie, jakby się urwał ze szkółki niedzielnej. Jeśli dodamy do tego, że tym razem spora część tournée upłynęła UFO na wspólnych występach z kapelą Ozzy'ego Osbourne'a, promującego w tym czasie drugą płytę solową Diary of a Madman, no to jasnym się stanie, że raczej nie mogli w tym okresie liczyć na detoks. W zebraniu się do kupy z pewnością nie mogła też pomóc tragiczna śmierć Randy'ego Rhodesa w wypadku samolotowym, który wydarzył się w trakcie tournée. Na domiar złego, po zakończeniu trasy z UFO rozstał się członek-założyciel Pete Way. Jak wspominał, w tym okresie czuł już zmęczenie wieloletnim trybem płyta, trasa, potęgowane przez mocno wyczerpujący styl życia, na który składało się nadużywanie narkotyków, alkoholu i seksu, zarywanie nocy i brak należytego odpoczynku. Ale jego decyzja miała przede wszystkim podłoże artystyczne. Way zawsze był zwolennikiem prostej gry, do przodu, bez zbędnego kombinowania. Nie przepadał za smyczkami i za klawiszami, które UFO dodawało na kilku ostatnich płytach. A już saksofon kojarzył mu się ewidentnie z muzyką pop, więc ich wersja Something Else stała się kroplą, która przepełniła czarę goryczy. Poza tym nie bardzo podobał mu się fakt, że nagle Neil Carter zaczął dominować jako kompozytor.
uznał, że UFO idzie w stronę, która przestała mu odpowiadać, więc musi sobie zrobić przerwę i zająć się muzycznie czymś innym. Wkrótce potem połączył siły z byłym gitarzystą Motorhead Fast Eddiem Clarkiem i wspólnie założyli Fastway. Niestety okazało się, że basista nie może uwolnić się od kontraktu z Chrysalis i nagrywać dla konkurencyjnej wytwórni CBS. Po tygodniach przepychanych zdecydował, że odejdzie z Fastway. Na pocieszenie pojechał w trasę z Ozzym Osbournem, a potem udało mu się założyć własny band Wasted. Tymczasem UFO musieli znaleźć nowego basistę. Zdaniem pozostałych decyzja Waya ich zaskoczyła. Zupełnie ich nie przygotował na swoje odejście. Basista z kolei mówi, że w tym okresie rozstali się ze starym menadżerem Wilfem Wrightem, a nowo zatrudniony Carl Pope poprosił Pita, by nie wspominał o swoich planach, dopóki nie renegocjują kontraktu z Chrysalis. Gdy sprawy prawne zostały załatwione, Way ogłosił swoje odejście i postawił kolegów przed faktem dokonanym. W tej sytuacji do nagrywania nowej płyty zespół przystąpił w okrojonym składzie. Obowiązkami basisty podzielili się Carter i Chapman. Dodajmy, że była to płyta, której zespół nawet nie miał specjalnie ochoty nagrywać. Byli po wyczerpującej trasie koncertowej, Mock i Chapman już na dobre zmagali się z uzależnieniem, a podpora, serce i dusza zespołu, w dodatku kompozytor sporej części materiału, czyli Pete Way, właśnie zawinął się z tonącego okrętu. Zespół zainstalował się w sierpniu w Oxfordzie, w studiu Manor, należącym do Richarda Bransona. Producentem został ponownie Gary Lyons, aczkolwiek słowo producent było w tym wypadku mocno przesadzone. Lyons był po rozwodzie i przez pierwszy tydzień nie wychodził praktycznie ze swojego pokoju, zabawiając się z panienkami i używkami, rzecz jasna na koszt kapeli. Ponoć uznał, że skoro UFO nie mają jeszcze gotowych numerów, to on poczeka, aż będzie co nagrywać. Manor było jeszcze droższe niż drogie studia, w których zwykle zespół lądował. Uznano więc dość szybko, by Lyonsowi podziękować i zatrudnić kogoś sensowniejszego. Stanęło na Miku Glossapie, który zaczął cały ten burdel całkiem nieźle ogarniać. Tyle, że zanim ogarnął do końca, skończyła się rezerwacja studia i znowu musieli się przenosić. Wpierw do Townhouse, kolejnego studia Bransona, a potem do Maison Rouge, studia Jana Andersona. A ponieważ po każdej przeprowadzce wszystko brzmiało inaczej, zaczynało się ponowne nagrywanie tego, co już było zarejestrowane, a to oczywiście tylko zwiększało koszty. Z braku Waya i przy braku weny albo słabej wenie Chapmana na pierwszy plan jako kompozytor wysunął się Neil Carter, mający duży udział w 9 z 10 kompozycji. Nie oznacza to jednak, że płytą zawładnęły klawisze i dęciaki, jak pewnie obawiałby się były basista. Wręcz przeciwnie, Making Contact jest płytą gitarową, momentami zawierającą naprawdę konkretne łojenie. Przy czym, jak po latach mówią sami muzycy, czegoś na niej brakuje. Technicznie wszystko się zgadza, ale najwyraźniej ogień się wypalił, a przynajmniej dogasał. Zarzuca się jej też przeprodukowanie, które sprawiło, że jest zbyt sterylna i za mało prawdziwa. Jak dla mnie wciąż nie jest źle. Zaczyna się, jak zawsze czadowo, od Blinded by a Lie, w którym Moog czyni aluzję do ich byłego menadżera Wilfa Wrighta. Zespół jedzie jak należy, klawisze wcale mi nie przeszkadzają, mamy nawet fragment z tym heavy metalowym konikiem. Następujący po nim Diesel in the Dust utrzymany jest w średnim, takim kroczącym tempie, ale gitary zasuwają zawodowo. Mamy też świetny refren i świetną opowieść. Moog oparł tekst na autentycznej historii wyczytanej w gazecie o samosądzie, jaki dokonało całe amerykańskie miasteczko na człowieku, który je terroryzował. W A Fool for Love pojawia się więcej klawiszy. Neil Carter mówi, że to przez lekkie skrzywienie, jakie miał wtedy na punkcie Journey. Mamy też sporo la 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 w refrenie, które może mierzić, ale nie da się ukryć, że potrafi się też człowieka uczepić. No, chwytliwa bestia. Klawisze dominują w kolejnym na płycie spokojnym You and Me z partią bezprogowego basu zagraną przez Chapmana. No tutaj brakuje mi jakiejś wyraźniejszej linii Mooga, ale i tak przyjemnie się to sączy. Najdłuższy na płycie When It's Time to Rock zaczyna się dość podobnie do Spirit of Radio Rush, ale to tylko chwilowe. Potem intro słyszymy agresywny riff i UFO odpalają się po raz kolejny. W refrenie mamy zwolnienie, do czego jednak zespół nas już przyzwyczaił, oraz mniej oczywiste, chóralne zaśpiewy, trochę kojarzące się ze stadionami. Jest też część środkowa z interesującymi patentami instrumentalnymi. Cały klimat i konstrukcja przypomina nieco Rock Bottom. I słusznie, bo taka była stojąca za powstaniem tego kawałka idea. Okej, no taki drugi diamencik wprawdzie nie powstał, ale też wstydu nie ma, wszystko się tu zgadza. Zespół łoi aż miło również w The Way the Wild Wind Blows, chociaż nie zapomina o chwytliwym refrenie, podobnie jak Chapman o kolejnej fachowej solówce.
Jeszcze chwytliwiej, choć można zarzucać, że też bardziej popowo, robi się w Call My Name. No i znowu, ten refren mi się podoba. No co ja poradzę, mięczak ze mnie. Dodam tylko, że komponując ten kawałek, Neil Carter inspirował się twórczością Briana Adamsa. Podobnie sofciarsko robi się w No Getaway, ale i tu Moog robi dobrą robotę, refren może się podobać. Zresztą w ostrzejszym All Over You, w którym słychać tradycyjne organy zamiast coraz bardziej rozpychających się syntezatorów, też zadbali o refren taki do śpiewania. A całą płytę zamknęli żywiołowym Push It's Love, napędzanym świetną perkusją Andy'ego Parkera i linią basu w wykonaniu Tonki Chapmana. Chociaż w tym mocno rock'n'rollowym numerze tak naprawdę wszyscy dają czadu. Więc jakby tak podsumować, ten dorobek UFO z Paulem Chapmanem nie wygląda zatem wcale słabo. To są naprawdę bardzo zacne płyty. Gorąco zachęcam do ich posłuchania. Natomiast nie będę ukrywał, że dla mnie i tak zawsze jednak te z Schenkerem stanął trochę wyżej. No bo zwyczajnie uważam, że mają jednak lepsze kompozycje i brzmienie, które mi osobiście bardziej odpowiada. Może to jest kwestia lepszego osłuchania, ale wydaje mi się też, że Schenker miał po prostu łeb do kapitalnych melodii, przez co utwory z nim stworzone lepiej zapadają w pamięć i chwytają mocniej za serducho. Ale to znowu jest tylko moja opinia. Chętnie poznam Wasze zdanie. Co do okładki Making Contact, to UFO raz jeszcze skorzystało z pomocy Hipgnosis, a dokładnie Storma Thorgersona. Dzięki czemu album ozdobił wizerunek nagiej telefonistki siedzącej w dawnej centrali telefonicznej i wykonującej połączenia, czy może raczej, zgodnie z tytułem płyty, nawiązującej kontakt. Okładka znowu była kolażem kilku ujęć, dzięki czemu kobieta wydawała się mieć 3 pary rąk, co pasowało do klimatów obcych i kosmitów. Ostatecznie prace nad Making Contact trwały do grudnia 1982, a więc mniej więcej 5 miesięcy, co mocno uszczupliło zespołową kasę. Album ukazał się zaraz potem, w lutym 1983, ale nie powtórzył sukcesu poprzednika. W Anglii dotarł do miejsca 32, w Stanach osiągnął zaledwie 153 pozycję. UFO nie czekało nawet na premierę, tylko niemal bez wytchnienia ruszyło w trasę promocyjną. No ale jak to tak? Bez basisty? No nie, spokojnie, basistę udało się zrekrutować i to nie byle jakiego, bo do zespołu dołączył Billy Sheehan, wcześniej w grupie Talas, a później m.in. w Mr. Big. Problem tylko w tym, że na jako takie zgranie się i przygotowanie koncertowej setlisty skład miał raptem kilka dni. Tournée zaczęli 24 stycznia od 7 koncertów w Polsce. Może nie tak legendarna jak trasa Budgie Rock wcześniej, wizyta UFO w naszym kraju przyciągnęła rzeszę fanów spragnionych rockowych dźwięków. Przy czym same występy oceniane były i są różnie. I z takimi opiniami spotkałem się też w komentarzach pod pierwszym odcinkiem o UFO. Kto ma czas i ochotę, by podzielić się swoimi wspomnieniami i wrażeniami z tych koncertów, no to serdecznie zapraszam do komentowania. Nie tylko ja dowiem się czegoś więcej, ale i inni widzowie z pewnością chętnie je przeczytają, może powspominają. W każdym razie dobrze jest mieć świadomość, że do Polski zawitał zespół, który trudno nazwać dobrze zgraną i naoliwianą maszyną. Co najmniej 3 jego członków było przemęczonych szalonym tempem rock'n'rollowego życia. Co najmniej 2 miało poważne problemy z używkami. W dodatku fatalny stan polskich dróg sprawiał, że wzmacniacze Voxa co chwilę się psuły, nieprzyzwyczajone do takich warunków transportowych. W sumie UFO zagrali raz w hali sportowej w Łodzi, 2 razy na Torwarze w Warszawie, 3 razy w katowickim Spodku i raz w poznańskiej Arenie. Warto też dodać, że pomysł przyjechania za żelazną kurtynę, i to pomimo wciąż trwającego stanu wojennego, podsunęli im koledzy z Budgie, podejmowani w Polsce pół roku wcześniej niczym królowie. UFO w ogóle planowali tego roku porządną objazdówkę po Europie, ale na planach się skończyło. Z Polski zawitali jeszcze do Belgii, Francji, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Grecji. W planach były m.in. jeszcze Jugosławia, Niemcy i Skandynawia, ale w Atenach wszystko się spektakularnie zawaliło. Sygnały, że w zespole źle się dzieje, docierały z obozu UFO oczywiście wcześniej. Na tym etapie dochodziło już do regularnych kłótni, a nawet bujek między Moogiem i Chapmanem. Już podczas trasy po Polsce między muzykami iskrzyło. Andy Parker wspomina, jak po jednym koncercie rozjuszony Moog przyparł półnagiego gitarzystę do starego grzejnika, aż ten zaczął drzeć się z bólu, a wrażliwy Neil Carter schował się ze strachu pod stół. Ale dna zespół sięgnął podczas koncertu w stolicy Grecji. Jeszcze przed występem muzycy zostali obdarowani przez organizatora wielkimi butlami metaksy. Phil zaczął się od razu swoją raczyć, w związku z czym wyszedł na scenę spóźniony i kompletnie pijany. Wkurzona publiczność wygwizdała zespół, a potem zaczęła rzucać
czym popadnie. Andy Parker wspomina, że grali Lights Out i w momencie, gdy wchodzi refren, zdał sobie sprawę, że nie słyszy Moga. Zaczął rozglądać się po scenie i nagle zobaczył go za sobą, siedzącego z tyłu podestu perkusyjnego, totalnie załamanego. W kilku numerach Billy Sheehan zastępował Phila jak potrafił, ale w pewnym momencie dostał pełną puszkę w głowę i kończył koncert z rozciętym czołem. Akurat na finał swojego udziału w trasie, bo następny występ miał już z nimi grać Paul Gray's The Damned, zaś Billy miał wrócić do domu do swojej kapeli Talas. Zamiast tego wrócili wszyscy. Muzycy zaraz następnego dnia wsiedli do samolotu, nawet nie przejmując się pozostawionym sprzętem. Zrzucili wszystko na technicznych i po prostu się zmyli. Andy Parker wspomina, że trzeba było powiedzieć pas, albo wkrótce komuś stałaby się naprawdę krzywda. Po powrocie Phil od razu poszedł na odwyk, a zespół odwołał resztę trasy. Dopiero na prośbę Adriana Hopkinsa, który wyłożył kupę forsy na organizację koncertów na Wyspach, muzycy zgodzili się pociągnąć to jeszcze chwilę dłużej. Za ocean jednak po raz pierwszy od blisko dekady nie pojechali. I początkowo nic nie wskazywało, że jeszcze kiedyś się tam wybiorą. Angielska część tournée skończyła się koncertem w londyńskim Hammersmith Odeon 15 kwietnia, dokładnie w urodziny Moga, po czym ogłoszono, że zespół robi sobie przerwę, być może już na stałe. Ponieważ Making Contact zaliczyło komercyjną klapę, a trasa promująca zakończyła się niemal równie gorzką porażką, wytwórnia Chrysalis zerwała niedawno podpisany kontrakt i kapela została na lodzie. A w zasadzie Mog, bo cała reszta ani myślała kontynuować pod szyldem UFO. Każdy poszedł do innych projektów. Phil tak naprawdę też nie miał takich planów, ale rachunki z czegoś trzeba płacić. Finanse UFO były w totalnym chaosie. Zespół, mimo wyprzedanych tras i niezłej sprzedaży płyt, tonął w długach, za co odpowiadało oczywiście nie tylko kiepskie zarządzanie, ale też wystawny tryb życia i kosztowne sesje nagraniowe. Jak źle stały sprawy księgowe, najlepiej obrazują wspomnienia Nila Cartera, który mówi, że tantiemy za kawałki, których był współautorem, zaczął dostawać po jakichś 20 latach. Postawiony pod ścianą Mog przeniósł się w 1984 do Los Angeles i tam zaczął się rozglądać za gitarzystą do nowego projektu. Pomógł mu w tym Mike Varney, założyciel Shrapnel Records, który zaproponował Yngwiego Malmsteena i Tommy'ego McClendona. Mog spotkał się nawet z młodym Szwedem, ale zaraz potem do Malmsteena odezwał się też Graham Bonnet, proponując mu dołączenie do Alcatraz i gitarzysta skorzystał z tej oferty. Wokalista rozważał jeszcze inne opcje, ale ostatecznie zdecydował się na McClendona, znanego bardziej pod pseudonimem Atomic Tommy M. Resztę składu uzupełnili Paul Gray na basie oraz Robbie France z Diamond Head na perkusji. W kwietniu 1984 Mog ponownie podpisał kontrakt z Chrysalis, chociaż wciąż zarzekał się, że nie zamierza reaktywować UFO. Atomic Tommy przyleciał do Anglii i cały skład zaczął pracę nad materiałem, za siedzibę obierając sobie jednak nie Londyn, tylko Birmingham. Podejrzewam, że ze względów finansowych. Anonimowy band myślał nad nazwą The Great Outdoors dla uczczenia lokalnego sklepu z alkoholem, ale pod koniec roku Mog pogodził się z naciskami wytwórni i dość oczywistym faktem, że stary szyld przyciągnie więcej ludzi i nie będą musieli wykonywać całej marketingowej roboty od zera. Nowe UFO wystartowało serią 13 koncertów przed angielską publicznością w grudniu 1984, rzutem na taśmę przyjmując do składu jeszcze syna marnotrawnego, Paula Raymonda. A potem muzycy zabrali się do pracy nad albumem, który świat miał poznać pod nazwą Misdemeanor. I wkrótce potem z ekipy wykluczył się perkusista, najwyraźniej nie akceptujący sposobu pracy, jaki preferował Mog, czyli bez tekstów i partii w wokalu do ostatniej chwili, za to z alkoholem obecnym od początku. Zastąpił go Jim Simpson z Magnum. I już z nim UFO dali dobrze przyjęty występ 22 czerwca 1985 w ramach większego koncertu z reaktywowanym Deep Purple w roli gwiazdy. Tydzień później zespół zainstalował się w Manor Studios w Oksfordzie. Najwyraźniej Phil, daleki był jeszcze od wyciągania wniosków z wcześniejszych błędów, ponownie wybierając drogą lokalizację, wówczas jakieś 1200 funtów za dzień. A fakt, że w kompleksie był świetnie wyposażony bar, nie poprawił sytuacji. Dość powiedzieć, że pod koniec pobytu do kapeli należał nowy rekord za otwarty rachunek na barze. Sesja zaczęła się od scysji z producentem. Zatrudniony w tej roli Kevin Elson, znany ze współpracy z Journey, ponoć przez 3 dni pracował nad brzmieniem bębnów, które ostatecznie nikomu się nie podobało. Doszło do awantury i Elson wrócił do Ameryki. A zegar tykał i wydatki rosły. Chrysalis na tempo ściągnęło Nicka Taubera, wcześniej pracującego z Marillion, Thin Lizzy i Girl School. Tauber dogadywał się z muzykami lepiej,
ale wymógł na nich porządne przygotowanie materiału, nim ruszą nagrania. Oczywiście klasycznie już sporną kwestią były teksty Moga, a raczej ich brak. Ponoć pewnego razu, ciśnięty już przez wszystkich chwil, usiadł w ogrodzie z kartką papieru i zaczął coś na niej skrobać. Uspokojeni muzycy postanowili skorzystać z basenu, który również był na terenie kompleksu. Gdy po jakimś czasie sprawdzili, Moga w ogrodzie nie było, a na pozostawionej kartce papieru było tylko jedno zdanie: Buy Special Brew, czyli kupić Special Brew, rodzaj piwa Carlsberg. Była to pierwsza i jedyna pozycja na liście zakupów, której Mog zresztą nie wziął, spiesząc się do lokalnego sklepu. Ostatecznie sesję udało się ukończyć, ale potem pojawiły się kolejne schody. Trudno ustalić kto, ale ktoś podjął genialną decyzję, by miksów dokonać w Amsterdamie. Znając reputację UFO, wysłanie ich do tego miasta musiało się skończyć źle. I nie chodzi o efekt pracy, tylko czas, jaki zajęło miksowanie. Zamiast kilku, może kilkunastu dni, ciągnęło się ono przez 5 tygodni, znowu obciążając rachunek zespołu. Album ukazał się wreszcie w listopadzie 85 i dotarł odpowiednio do 74 miejsca w Wielkiej Brytanii, znikając z notowań po zaledwie 2 tygodniach, oraz do 106 w Stanach. Było to dla artystów spore rozczarowanie, zwłaszcza że mocno się postarali, by wpasować się w ówczesne trendy, co widać również na zdjęciu z tyłu okładki. Fryzury rodem z hair metalu, makijaże, podarte koszulki. Widać od razu, że 80'sy wjechały na całego. Podobnie było z muzyką. No i tutaj taka mała dygresja. Lata 80. to były trudne czasy dla starych hardrockowych kapel. Z początku wrócili do łask wraz z popularnością kapel z nurtu New Wave of British Heavy Metal, ale po kilku latach gorączka ustała, a nurt wygasł. Najlepsze kapele przetrwały i poszły każda w swoją stronę, reszta przepadła. Jeśli stara gwardia nie chciała podzielić tego smutnego losu, też musiała się umiejętnie adaptować do zmian w muzycznym krajobrazie. Wyjścia były w zasadzie dwa. Albo iść w stronę bardziej komercyjną, szukać szczęścia w radiu i w rywalizacji z młodymi kapelami, głównie amerykańskimi, przede wszystkim z nurtu określanego mianem glam metalu czy hair metalu, albo jeszcze bardziej w ogóle soft rockowymi, albo zaostrzyć brzmienie i iść w stronę czystego heavy metalu, albo i dalej. I tak na przykład Thin Lizzy, póki jeszcze istniało, z płyty na płytę zaostrzało swe brzmienie. Podobnie Judas Priest, chociaż i oni nie uniknęli flirtu z klimatami 80'sowymi na płycie Turbo. Z kolei takie Def Leppard poszło wyraźnie w stronę Ameryki. W duchu epoki zmienili swe brzmienie też na przykład Rush czy Queen. Tych zwrotów w stronę łagodniejszego, bardziej komercyjnego rocka było zdecydowanie więcej. Trudno się zatem dziwić, że i Mog postanowił obrać ten kierunek. No co zatem mamy na Misdemeanor? No przede wszystkim to, co się z 80'sowym graniem kojarzy. Dominacja syntezatorów, sztuczne brzmienie perkusji, wymiatający gitarzysta, stosujący mnóstwo nowoczesnych wówczas zagrywek i przebierający palcami po gryfie z prędkością światła, ale wszystko to rozmiękczone, zamerykanizowane, nastawione na fale radiowe. Mdłe, takie trochę wtórne albo niczym się nie wybijające. Co gorsza, repertuar w niczym albo prawie w niczym nie przypomina wcześniejszych dokonań zespołu. Weźmy chociażby 4 pierwsze numery. This Town, One Heart, Night Run, The Only Ones. To nawet nie stało w pobliżu jakiejś okładki starej płyty UFO. Ale pamiętajmy, że nie taki też był początkowy cel. Dlatego Phil wzbraniał się długo przed wykorzystaniem starej nazwy. Nie zmienia to faktu, że mnie to po prostu nie przekonuje i zwyczajnie szkoda mi na ten album czasu, bo ja takich klimatów nie lubię. Tytuł płyty Misdemeanor oznacza wykroczenie lub złe prowadzenie się. Ja jestem skłonny przyznać, że to faktycznie wykroczenie przeciw przeszłości i przeciw legendzie UFO. Ale jeśli ktoś lubi lata 80. w takim wydaniu zwłaszcza, to ta płyta może mu się spodobać. Bo trzeba oddać sprawiedliwość tamtemu składowi. To przecież byli bardzo dobrzy muzycy. W to, co było wtedy modne, wpasowali się całkiem sprawnie, fuszerki tu nie ma. Z pozytywów. Jest Phil Mogg. Co więcej, przyparty do muru wskazałbym Mean Streets i Reckless jako całkiem fajne numery. Na soundtracku do Top Gun z pewnością by rządziły. Oczywiście zaraz po Take My Breath Away. Klasycznie już wydanie płyty zostało wsparte trasą promującą. I jak za najlepszych lat obejmowała ona blisko 100 koncertów. Wyglądało na to, że chociaż fani nie takiej płyty oczekiwali i stąd słabe wyniki sprzedażowe Misdemeanor, to UFO, a w zasadzie Mogg, wciąż mieli wśród nich duży kredyt zaufania. Inna sprawa, że skończyły się czasy grania jako gwiazda wieczoru. W wielu miejscach UFO poprzedzało bardziej popularne kapele. Jeszcze w tym samym roku zespół pokazał się publiczności na Wyspach, a w następnym objechał Europę i skoncentrował się na Ameryce. Ale wyczerpująca trasa, mocno zakrapiana alkoholem, okazała się zbyt wielkim wyzwaniem dla klawiszowca.
Raymond w pewnym momencie po prostu zawinął się do domu i tyle go widzieli. Chwilowo poratował ich kolega gitarzysty, David Jake Jacobson. Ale po powrocie do domu czekała ich kolejna przykra niespodzianka. Chrysalis nie przedłużyło umowy z nimi. Zredukowani do kwartetu i bez kontraktu, UFO wciąż nie składali instrumentów. Przez jakiś czas kontynuowali próby i nawet podjęli wysiłki, by na raty zarejestrować materiał na nowy album. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Z braku funduszy i przy równoczesnym zaangażowaniu w inne projekty muzycy zdołali w miarę dopracować tylko 7 numerów. Zostały one opublikowane w 1988 przez niezależną wytwórnię FM Revolver pod tytułem Ain't Misbehavin' jako format EP, czyli Extended Play, coś pomiędzy singlem a normalnym longplayem. I to znowu nie jest pozycja, którą jestem skłonny traktować jako taką prawdziwą płytę UFO, aczkolwiek muszę przyznać, że jest lepiej. Przede wszystkim chodzi o brzmienie. Co prawda słychać, że to raczej nie miał być produkt finalny, w dodatku nagrania ewidentnie pochodzą z różnych sesji w różnych miejscówkach, ale dzięki temu jest dość surowo, nie ma nadmiernego efekciarstwa, gitara brzmi soczyście i znowu jest na pierwszym planie. Kompozycyjnie to jest wciąż dalekie od tego, co mi się z UFO kojarzy i nie powiedziałbym, żebym miał wielką ochotę posłuchać tych piosenek ponownie. Ale i tak wolę ją od Misdemeanor. Wśród tych, które bardziej przykuły moją uwagę, wymieniłbym At War with the World z fajnym takim synkopowanym riffem przypominającym Ready and Willing Whitesnake, chociaż już refren wypada w nim blado. Hunger in the Night i Rock Boys Rock. Jak można się domyślić, wydawnictwo to w niczym nie zmieniło sytuacji zespołu. Dość powiedzieć, że w roku 1987 i w 1988 według serwisu Setlist FM UFO zagrało łącznie 3 koncerty. Sam zespół przechodził kolejne zmiany składu, przypominające takie desperackie zmagania tonącego o utrzymanie się na powierzchni, ale z końcem 1988 Moog ostatecznie rzucił ręcznik. 28 grudnia UFO zagrali ostatni koncert w londyńskiej Astorii i zakończyli działalność. A przynajmniej tak się wydawało. Ale Phil Moog, jak na londyńskiego twardziela przystało, nie zamierzał się poddawać, a już na pewno nie chciał wracać do układania wykładzin. Co w takim razie przyniosły następne lata? O tym to już w kolejnym epizodzie Muzycznego Subiektywu. A tymczasem dziękuję serdecznie za Wasz czas i uwagę. Zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania i podbijania filmów. A jeśli jesteście nowymi gośćmi na kanale, to witam serdecznie i zachęcam do subskrypcji oraz oglądania innych odcinków. To wszystko wpływa na rozwój kanału. W wolnej chwili zapraszam też na fanpage Muzycznego Subiektywu, a jeśli ktoś chciałby podziękować mi symboliczną kawką, można to zrobić na stronie supi.pl. Linki znajdziecie w opisie odcinka i opisie kanału. Pięknie dziękuję za wszelkie okazywane przez Was wsparcie i do zobaczenia niebawem.